Cześć, witajcie w Gitaropedii, ja jestem Adrian. Dzisiaj będzie trochę bardziej taki pogadankowy odcinek, a mianowicie dziś porozmawiamy sobie o specyfikacji, konfiguracji i możliwych opcjach w gitarach James Taylor Guitars. Jeśli ten odcinek Ci się podoba, to pamiętaj o tym, żeby polajkować, zasubskrybować, zostawić komentarz. Wtedy będę wiedział, że takich odcinków należy robić trochę więcej. Będzie bardzo dużo nerdowania dzisiaj, także zostań ze mną i miłego oglądania. Zacznijmy sobie od tego, jakie w ogóle możliwe modele możemy sobie wybierać w line-upie James Taylor Guitars i od razu zaznaczę, że będziemy mówić o modelach USA, więc jeżeli jesteście na stronie, wejdziemy sobie w tą sekcję Guitars USA i tam będziemy mieć 5 możliwych modeli. Z czego dwa główne to Studio Elite i Classic, to są Stratocastery, Superstraty, czyli 22-progowe gitary najczęściej z 2 singlami, humbuckerem albo 3 singlami, z wieloma możliwościami kustomizacji. Potem mamy taką wariację na temat Telecastera, czyli Taylor Bastard. Ultimate Weapon, czyli bardzo wypasiona gitara z bardzo wieloma opcjami kustomizacji, też bardzo super strat. I coś w stylu setnek, Telecaster skrzyżowany z Les Paulem, czyli Mongoose. Bardziej taka rockowa, mahoniowa gitara. Na warsztat weźmiemy sobie dla przykładu Studio Elite. Jeżeli wejdziemy sobie w sekcję Studio Elite, to znowu zobaczymy, że tych podstawowych wariacji na temat tego modelu jest tutaj wymienionych 4. Jest ich więcej. Zaraz Wam pokażę jeszcze katalog dealerski, czy w zasadzie katalog, który możecie dostać, w którym wszystkie opcje są wymienione. Natomiast tutaj mamy Studio Elite HD, czyli znowu 22 progi, humbucker, 2 single, 5-pozycyjny przełącznik, master volume, master tone i preamp, czyli to w zasadzie co różni Elite HD od bliźniaczego wręcz HDP. To jest ten preamp, który w standardzie jest w HD, a w HDP go nie ma. To jest taki preamp, który podbija środek. To jest wariacja na temat preampu Demeter preamp, który sięga lat 80., natomiast jest to taki wbudowany w gitarę preamp, który w zerowym położeniu pracuje jako bufor, a przy dodaniu gainu potencjometrem podbija nam niższy środek. Potem mamy najbardziej pewnie popularną odmianę HDP, czyli Burning Water. To jest takie charakterystyczne czerwono-szaro-niebieskie malowanie przypominające płonącą wodę. Bierze się od Michaela Landau'a i wariacja na temat Burning Water, czyli Burning Water 2K. Weźmy sobie przykładowo w to Studio Elite HD i tutaj będziecie mieć wymienione takie podstawowe opcje, które można sobie dobierać. Domyślnie korpus jest z olchy, gryf z klonu albo z klonową podstrunicą, albo z palisandrową, ewentualnie Paufero, Heban, pickguard, no tutaj perłowy, ale może być wiele kolorów, pick-upy, SSH, i tutaj też możliwość humbuckerów, zwykle 5-pozycyjny przełącznik, 1 volume, 1 tone i preamp, to co mówiłem. No i mostek jest 2-punktowy albo 6-punktowy, chromowy osprzęt, klucze hipshota. Oczywiście możecie też sobie zamówić wersję leworęczną. To tyle, co Wam mówi strona. Jeżeli dla przykładu wejdziemy sobie na przykład w Classic, i tutaj w ten podstawowy Classic, czyli głównie ten model od Studio Elite różni się tak naprawdę kształtem pickguardu. Tak naprawdę różnic brzmieniowych nie ma, to tak naprawdę jest kwestia estetyki. I tutaj znowu mamy, podobnie jak w przypadku Studio Elite, olchę, klon z klonem albo z palisandrem. Pick-upy domyślnie SSS. Możliwe jest zamontowanie innej konfiguracji. 5-pozycyjny przełącznik z master volumem i 2 tonami. Czyli tutaj tak naprawdę te różnice pomiędzy Studio Elite a Classiciem. Classic jest troszeczkę bardziej w stylu takiego klasycznego Stratocastera, a Studio Elite jest trochę bardziej w stronę takiego układu HSH z domyślnie wbudowanym preamp. I teraz te wszystkie opcje można sobie kustomizować. I teraz zajrzymy sobie do katalogu. Taki katalog możecie dostać od swojego dealera i on się zmienia z roku na rok, natomiast ta wersja jest z 2025, czyli w miarę najświeższa. Tutaj na początku tego katalogu mamy standardowe opcje, które są w większości gitar. Profil 1959, czyli standard 59, od takich to szerokościach na 1. i 12. progu. Standardowo szerokość siodełka to 1,5 cala. Standardowo też mamy złożony promień gryfu 10 do 12 cali. 22 progi z długą stratocasterową skalą 25,5. Tutaj mamy szerokość na 22 progu. Tutaj mamy rozstaw strun na mostku. No i możliwość użycia dowolnego kształtu główki, bo też wariacji tych kształtów główki jest kilka, z każdym korpusem. Są jeszcze 4 inne profile gryfu. Extra Fin, który teraz nazywa się Standard 64, Fat i V.
Extra fin najcieńszy, fin troszeczkę cieńszy niż ten standardowy 59, FAT troszeczkę grubszy niż ten standard 59 i V taki V-kształtny, jeszcze grubszy niż FAT. Inne możliwe szerokości siodełek 1,9 i 1,11. Tutaj możliwe też mamy użycie stałych promieni podstrunicy 10, 12, 14, 16. Standardowo dwa różne rodzaje progów, narrow toll albo wide toll, możliwe użycie stalowych progów. I dalej jak będziecie przechodzić przez ten katalog, to będziecie widzieć kolejne modele, czyli w obrębie tej grupy Studio Elite mamy wymienione tutaj kilka różnych standardowych konfiguracji. To są takie konfiguracje, do których można jeszcze ewentualnie coś dołożyć albo coś w nich zmienić, natomiast często, szczególnie w takich modelach sygnaturowych, jest zaznaczenie, że na przykład jedyne możliwe modyfikacje to klon ptasie oczko i stalowe progi. Widzimy na przykład, że w przypadku Burning Watera wymienione specyfikacje, które tutaj są, to jest właśnie ten model i nic tutaj nie może być skustomizowany, natomiast w większości przypadków jest jakaś możliwość dodania opcji. I te możliwe opcje są wymienione dalej, czyli z jakiego drewna możecie sobie zrobić korpus, co można jeszcze wrzucić do gryfu, na przykład inne drewna, inne podstrunice. Tutaj jest nawet palisander brazylijski, którego no, raczej do Europy nie zamówicie, ale w obrębie Stanów pewnie można go zamówić. Inne klucze, inne pickguardy, inne pick-upy, etc., etc., etc. Tak ten katalog wygląda. Mamy tak naprawdę wymieniony model, mamy kilka możliwych kombinacji takich standardowych i jakie są możliwe opcje dla tych modeli. Później mamy Mongoose, który jest w trzech takich podstawowych konfiguracjach i znowu możliwość specyfikacji, potem Ultimate Weapon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na końcu tego katalogu znajdziemy listę wykończeń, która jest bardzo, bardzo długa. Ja z tego katalogu zwykle nie korzystam w przypadku wykończeń, tylko wchodzę sobie znowu na naszą stronę. Wchodzę w sekcję Guitar Finishes i tutaj mamy bardzo dużo możliwych opcji do wyboru. Albo lite kolory, albo metaliczne, albo takie cukierkowe, przezroczyste, bursty, typu vomit. To jedno z takich charakterystycznych wykończeń Tylera, o tym pewnie kiedyś będzie odcinek. Wykończenia Burning Water, szmiry, przeróżne i jakieś tam specjalne, które się pojawiły gdzieś w drodze. Zwykle ta lista też nie jest kompletna. Zwykle się pojawiają przeróżne wariacje tak naprawdę z dnia na dzień, dlatego ja najczęściej wchodzę sobie na Facebook, James Tyler Guitars, wchodzę sobie do Photos i przeglądam sobie, co mnie tutaj zainteresuje. To jest chyba na przykład ten kolor taki ciekawy, to jest chyba Ninja Vomit, czyli jak wejdziemy sobie do oryginalnego postu, to zobaczymy Studio Elite i Ninja Vomit. Więc jeżeli na przykład to wykończenie Wam się podoba, no to już wiecie, że nazywa się Ninja Vomit. W przypadku jakiegoś innego, na przykład tego takiego fajnego fioletowego, znowu jak widać z customowymi markerami, jeśli wybierzemy sobie teraz ten post i zobaczymy, jak to jest opisane, no to nazwa tego wykończenia to jest Amethyst Schmear. Więc ja najczęściej sobie w taki sposób wybieram wykończenia, czyli albo wchodzę do galerii na stronie, albo wchodzę sobie po prostu na posty na Facebooku i szukam czegoś, co mnie zainspiruje. Ewentualnie jeśli klient już przychodzi z czymś tam, co ma w głowie, albo mamy na przykład sygnaturę Dana Huffa, no to tutaj kolor już w zasadzie jest wybrany, tego nie można zmienić. W przypadku tego HDX Dan Huff tutaj jest bardzo ograniczona liczba rzeczy, które rzeczywiście można modyfikować. Jak to wszystko sobie już pospecyfikujemy we współpracy z dealerem, to dostajecie taką oto specyfikację. Ja tutaj przygotowałem dwie, na które sobie spojrzymy i zobaczmy, co na tej specyfikacji jest. Po pierwsze model, ten model bazowy. Tutaj mamy napisane, z jakiego drewna, czyli z olchy jest korpus. Z tyłu jest bateria do preampu. Tutaj są różne opcje, hollow body, bez pickguardu, czyli dokręcane pick-upy do korpusu. Tutaj mamy gryf. Widzimy, że gryf jest z klonu ptasie oczko, a nie z krojonego w ćwiartkę, ani nie z mahoniu. Tutaj podstronica z palisandru, inne opcje są tutaj. Profil gryfu, standard 64, czyli ten fin. Siodełko standardowo 1,5 cala, markery progów typu GMO, czyli standardowe, wielkość progów, white toll i tutaj informacja dodatkowa, że to mają być stalowe progi, wykończenie white schmear, czyli ten taki biały, marmurkowy kolorek i headstock, tak zwany fox matching, czyli dopasowany do koloru korpusu, ale ponieważ nie da się na główce zrobić dokładnie takiego samego szmira, nazywają to fox matching, tak? Czyli w podobnych kolorach, ale nie identyczny.
logo złote z podpisem Dana Huffa. Pick-upy, 2 single i Humbucker Super to są wszystko pick-upy Taylora. Kolory ramówek biały, 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 pickguard biały perłowy, konfiguracja pick-upów HSS i slant, czyli pochylony pick-up mostkowy. Dalej mamy elektronikę, 5-pozycyjny przełącznik z zaznaczonymi kilkoma opcjami, czyli możliwość wyboru szeregowo, równolegle dla pick-upów, preamp, wyłącznik i regulacja i dodatkowy przełącznik, który dodaje neck i bridge w każdej pozycji. Tutaj mamy Master Volume, Master Tone i Boost, czyli te pokrętła. No i tutaj te 3 przełączniki Series Parallel, Neck Bridge i Preamp Bypass są zaraz obok 5-pozycyjnego przełącznika, czyli dokładnie to, co tutaj widzicie, to co ma Dan Huff w swojej gitarze. No i na koniec hardware, osprzęt koloru złotego, gałki klasyczne białe, przycisk biały, mostek G2 TS, to jest Gotoh, 2-punktowe tremolo i klucze Hipshot Locking Tuners, czyli po prostu blokowane klucze Hipshota. Trochę to zajmuje, jeśli się po raz pierwszy widzi tą specyfikację, ale to jest tak naprawdę wszystko to, co widzieliście w opcjach, jest tutaj syntetyzowane w tej specyfikacji. I dla porównania druga specyfikacja LA Studio Classic, tym razem z jesionu, bardzo lekkiego, to klient sobie zażyczył, bardzo lekki jesion. Gryf z kwiatkowanego klonu, pod strunicą z palisandru, kształt gryfu fat, czyli ten bardzo gruby, standardowo siodełko 1,5/8, troszkę inne markery, tym razem WMO i trochę inny rodzaj progów, czyli narrow tall. Węższe, wysokie. Kolor wykończenia 2-kolorowy sunburst, główka czarna, logo białe i tint neck, czyli tył gryfu jest wykończany na taki żółtawy, trochę bardziej vintage'owy kolor. Teraz pick-upy, oba single to Duncan Classic Stax, tak jak to Dan Huff miał oryginalnie w swojej gitarze i pod bridge'em pick-up Super od Taylora. Mamy we wszystkich przypadkach B jak Black, czyli 3 czarne single i pickguard Tortoise Shell, czyli taka żółwia skorupa czerwona, układ HSS i humbucker prosto, a nie pod kątem. W elektronice mamy przełącznik Series Parallel, czyli szeregowo równolegle i preamp. 3 gałki, volume, tone i ta gałka od boostu, srebrny osprzęt, gałki czarne, przełącznik czarny, B jak Black. I znowu 2-punktowe tremolo Gotoha, czyli G2 i tutaj mamy klucze blokowane Hipshota ze specjalnymi gałkami, czyli z takimi okrągłymi gałkami i struny rozmiaru 10. Jak widzicie, tych opcji jest bardzo dużo. Dla każdego modelu jest trochę inna pula tych możliwych konfiguracji, dlatego zaczynamy sobie tak naprawdę specyfikację od tego, co jest na stronie, inspirujemy się, szukamy czegoś, co do nas przemawia. Jeżeli nie wiemy, co jest możliwe lub nie, kontaktujemy się z dealerem, patrzymy sobie w ten katalog i na koniec dostajemy taką finalną specyfikację, którą warto sobie bardzo dokładnie przejrzeć, zobaczyć, co jeszcze jest możliwego. No i jak jesteśmy zadowoleni, no to po prostu na podstawie tej specyfikacji gitara jest budowana i dociera do nas mniej więcej w 2-3 miesiące. Oglądaliście Gitaropedię, ja jestem Adrian. Jeśli to Ci się podobało, takie bardziej techniczne, nerdowe opowiadanie, to zostaw łapkę, skomentuj, subskrybuj, będzie mi bardzo miło. Do następnego, cześć!